Pokazy 2026, Aupax GV100. Patrząc ostatnio na tabelkę pokazów, stwierdziłem, że już nam te pokazy dochodzą powoli do końca, więc warto może by było zrobić takie podsumowanie. Oczywiście na początku napomknę, że jeżeli ktoś by był zainteresowany zakupem jeszcze na ten sezon kombajnu Aupax GV100, są one dostępne. Możemy także dla takiej zainteresowanej osoby wykonać pokaz u niego, oczywiście uzgadniając warunki tego pokazu najlepiej już z przedstawicielem handlowym z firmy Korbanek. Ale wracając do tego, że kończą się pokazy powoli w zbożach. Pierwsze pokazy zaczęliśmy robić tutaj niedaleko Tarnowa Podgórnego, w Dusznikach. W gminie to była Duszniki. I tam, z tego co pamiętam, to był chyba pierwszy moment, kiedy kosiliśmy jęczmień naszym kombajnem GV100. Kombajn dał sobie radę, nie było tutaj większych problemów, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że w tym roku te plony nie były aż takie super, czy no, mogło być lepiej, nie ukrywajmy. No, ta pogoda nam nie pomagała, trochę słońca brakowało, trochę za dużo słońca w niektórych rejonach było, w niektórych za mało deszczu, więc jak można powiedzieć, że nie był ten jęczmień, nie miał takich plonów, jakie byśmy oczekiwali. Następnie kombajn pojechał do naszego operatora, którego na pewno znacie, do Dawida. Tam troszkę porobił. Troszeczkę bym nawet można powiedzieć. I to był taki początek tutaj pokazów, który sprawdziliśmy, że kombajn jest gotowy, możemy jechać nim dalej w Polskę. Pojechaliśmy sobie potem do Kamienia Pomorskiego. Nie wiem, czy oglądaliście filmik na tym kanale o tym, jak klient wybrał Aupaxa GV100 i oddał nam w rozliczenie lawerdę. Nie wiem, czy lawerda się pojawi na naszym kanale, zobaczymy. Być może się pojawi. Kolega tutaj kiwa, że na pewno się pojawi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, co to za lawerta, bo tam było tylko taki urywek, jak ona wjeżdża na lawetę, w jakim ona jest stanie, czy można ją kupić? Tak, można ją kupić. Być może już się znajduje u nas na ogłoszeniach, więc jakby jeżeli ktoś potrzebuje, czy to taki kombajn sobie zakupić do siebie, czy na części, czy jakkolwiek potrzebuje tą lawertę, to zapraszamy do kontaktu. I to był, można powiedzieć, pierwszy pokaz zakończony sukcesem. Że jednak kombajn zostaje i musieliśmy wymyślić, co robimy dalej. Oczywiście bez problemu przygotowaliśmy inny kombajn na dalsze pokazy i teraz tak sobie tutaj wspomogę się, gdzie dalej jechaliśmy. Ona o dziwo po pokazach, gdzie kombajn został, znowuż pojechała do naszego operatora. Operator ma dobrze. Skosiła tam troszeczkę rzepaku, bo wiadomo, te rzepaki w tym roku nie były rewelacyjne, ale też my wykorzystujemy trochę to, że możemy sobie sprawdzić kombajn, jak on sobie daje radę w różnych warunkach, najlepiej tutaj dookoła, w naszym rejonie, żeby gdzieś na kołach podjechać blisko, skosić sobie, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakichś rzeczy do poprawy, zanim nie pojedzie do klienta końcowego. I to był chyba jedyny moment, w którym kosiliśmy rzepak. Bo potem się okazało, że w całych innych pokazach nie było rzepaku, ale to był jedyny moment, gdzie był koszony rzepak. No i potem, tak sobie patrzę, potem mieliśmy specyficzną sytuację. Otóż kombajn jechał na pokazy obok naszego punktu w Mroczeniu. Tam obok, liczę, cokolwiek mówię, gdzieś tam około 10-15 km od punktu to jest obok, czyli około 15-20 km od punktu Mroczeń. Tam też kombajn zrobił bardzo dobrą robotę, nawet jest filmik z rozmowy też na tym kanale, jak przyszły, mam nadzieję, właściciel, który zdeklarował teoretycznie to na kanale, że chciałby taki kombajn nabyć, wypowiada się na temat kombajnu. To też wydaje mi się, że to jest takie fajne do zobaczenia, że tutaj osoba, która jakby nie jest z nami w żaden sposób powiązana, wypowiada się stricte po pokazie. Czyli można powiedzieć dwa pierwsze pokazy takie u klientów czy z sukcesami. Następnie mieliśmy taki troszkę rozłam, bo była sytuacja taka, że mieliśmy trochę chętnych na pokazy w rejonie tutaj Krakowa, Radomia, czy do tego pasa, powiedzmy, Częstochowy tutaj, Katowice, Częstochowa.
No i musieliśmy tam wysłać kombajn. Aczkolwiek mieliśmy też drugą część chętnych na pokazy nad Warszawą, czyli rejony tam Maków Mazowiecki i tam też trzeba było jakiś kombajn tutaj pokazać. Tutaj decyzją z właścicielami firmy Korbanek i z całym zespołem stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie się rozdzielić kombajnu, żeby był tu i tu, bo znowuż ta nieszczęsna pogoda spowodowała to, że okienko jak się pojawiło, to wszyscy od razu chcieli zacząć kosić. Nie było takiego, można powiedzieć, czasu, żeby wykaszać sobie po kolei tych potencjalnych tutaj zainteresowanych. Więc stwierdziliśmy, że drugi kombajn idzie w ruch, mianowicie w naszej tutaj współpracującej filii Rollbrat w Karniewie, pod Karniewem, w Żabiniu, dokładnie karniewskim. Ruszyliśmy na pokaz. Tak naprawdę to był najbardziej zintensyfikowany moment pokazowy, bo mieliśmy 2 kombajny w jednym miejscu. W międzyczasie były dostawy do klientów, które też oczywiście na kanałach są naszych pokazane. I można powiedzieć, po tych pokazach mieliśmy jeden szybki pokaz pod Jarocinem i na chwilę obecną czekamy na pokaz u Maćka Gospodarza. I tak naprawdę chyba tym pokazem u Maćka Gospodarza zakończymy całą serię pokazów. Jak widzicie, był tylko taki tydzień zintensyfikowany, że robiliśmy 3-4 pokazy w danym rejonie, co nawet nie byliśmy w stanie wszystkiego nagrać, bo to tak szybko się zmieniało, że ciężko było na tym nadążyć. Ale do czego dążę? Kombajn, który jest pokazowy, na pewno będzie szedł w kukurydzę. I też będzie zbiór może słonecznika. Zobaczymy wszystko o tym, czy będę miał przystawkę do słonecznika, nie będę ukrywał, ponieważ w tym roku zauważyłem duże zainteresowanie takimi przystawkami do zbioru. Tego słonecznika trochę w Polsce jest. Więc jeżeli jesteście zainteresowani pokazami, jeszcze może na ten sezon, jeszcze nam została jakaś pszenica, myślicie, czy kupić kombajn, albo jesteście bardziej nastawieni na produkcję kukurydzy na ziarno i jednak byście chcieli zobaczyć GV100 w zbiorze kukurydzy z przystawką Ziglera, to nie ma nic prostszego, wystarczy napisać do nas przez formularz na naszej stronie, skontaktować się, jeżeli macie kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, albo zadzwonić tutaj do nas do centrali, żeby na taki pokaz się umówić. Mam nadzieję, że zobaczymy się u Was na polu. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.